Cześć, opowiadałem ostatnio sporo o przygotowaniach do wystawy tosterów. Wystawa otwarta została w Noc Muzeów w połowie maja w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Tak naprawdę pretekstem do jej zorganizowania było powstanie przed 100 laty pierwszego automatycznego tostera marki Toastmaster Model 1A1 opatentowanego przez Charlesa Straighta. I właśnie ten toster jest oczywiście honorowym eksponatem na wystawie, ale zobaczyć można mnóstwo innych równie ciekawych tosterów i amerykańskich, i europejskich. Obejrzymy je wszystkie w dłuższym filmie, a tutaj chciałem pokazać kilka tosterów, które nie pojawiły się dotąd w odcinku z przygotowań do wystawy. To jest jedyny polski przedstawiciel toster OP1 ze Spółdzielni Pracy Elektrogrzejnik w Bielsku-Białej. Akurat będzie o nim w przyszłym tygodniu oddzielny film. Wschodnio-niemiecki toster Omega z fabryki w miejscowości Altenburg. Oglądaliśmy już tutaj kilka odkurzaczy Omega z podobnego czasu. Inny wschodnio-niemiecki toster Hageka z 78 roku może nie jest piękny, ale za to wiele z tych tosterów działa do dzisiaj. Skoro jesteśmy przy NRD, to następny toster AKA typ ST2 mam podobny w warsztacie, obejrzymy go dokładniej w czasie trwania wystawy. Toster produkcji węgierskiej, bardzo ładny, byłem zaskoczony, że takie tostery powstawały na Węgrzech. To jest toster Electer Max model VP2, wcale nie tak bardzo zabytkowy, bo z lat 60. Fantastyczne urządzenie, kiedyś taki chętnie zdobędę do własnej kolekcji. Teraz równie ładny toster czechosłowacki, ten z lat międzywojennych, konstrukcję opracował Karel Machaczek. To jest toster Samum model T2 z fabryki Karma w miejscowości Czeski Brod. Toster Magnet wyprodukowany przez General Electric w Wielkiej Brytanii. Ciekawostka jest taka, że ten model pojawia się w serialu Downton Abbey właśnie w słynnej scenie z tosterem. Szwedzki toster Nils Johan model Rossi, urządzenie z końca lat 50. o bardzo prostej konstrukcji. Francuski toster Calor. Na zimowej wystawie grzejników oglądaliśmy dwa promienniki tej samej firmy z Lyonu. Na dole brytyjski toster Swan z lat 50. prosty, ale z ciekawą historią. Nazwa tej firmy to jest od człowieka, który współpracował z Edisonem przy tych pierwszych konstrukcjach. Amerykański toster Knapp Monarch, wielokrotnie nagradzany za design. I dochodzimy do najstarszych tosterów, jak ten stuletni Reliance z początku lat 20. albo ten przedelektryczny toster nieznanej marki, który ustawiało się po prostu na kuchence. Natomiast prawdziwą perełką wystawy jest ten toster General Electric model D12 produkowany od 1909 roku, najstarszy z prezentowanych tu tosterów elektrycznych. To był tylko szybki rzut oka na niektóre eksponaty. Jeżeli macie ochotę poznać te i inne tostery, zajrzyjcie do dłuższego odcinka. Po wystawie oprowadzi nas jej pomysłodawca i organizator Jacek Moczulski, a wystawę w Muzeum Nowoczesności można zwiedzać do końca roku.